Gramatyka jest logiczna. No może polska gramatyka ma dużo wyjątków, ale nawet te wyjątki mają swoje zasady. Podobnie jest z odmianą czasowników. Na początku zmiana końcówki wydaje się trudna, ale im szybciej zobaczysz wzór i powtarzalność tej zasady, tym szybciej nauczysz się i zapamiętasz. Dzisiaj pokażę Ci specjalną grupę czasowników, która wydaje się prosta, ale mimo to sprawia studentom dużo problemów. Zapraszam. Polskie czasowniki i czasy są dużo łatwiejsze niż cała grupa rzeczowników z rodzajami, przypadkami i zdrobnieniami. Zauważyłam jednak, że jest grupa czasowników, która na pierwszy rzut oka wydaje się dość łatwa. Ale niestety nawet zaawansowani studenci muszą się chwilę zastanowić. Ta grupa to czasowniki pracować, gotować, jak i wszystkie inne zakończone końcówką ować. Aby zobrazować, na czym dokładnie polega problem, użyję porównania dwóch czasowników. Czasownik czytać i pracować. Na pewno jesteś w stanie zauważyć, że czasownik czytać ma końcówkę ać. Dokładnie taką samą końcówkę ma czasownik pracować. I właśnie to podobieństwo sprawia, że większość studentów chce odmieniać te czasowniki w czasie teraźniejszym dokładnie według tych samych zasad. To przypatrzmy się teraz odmianie. Czasownik czytam w czasie teraźniejszym ma następujące formy. Czytam, czytasz, czyta, czytamy, czytacie, czytają. Wielu studentów chciałoby te same końcówki dodać do pracowa i utworzyć formy pracowam, pracowasz, pracowa. Ale jak się pewnie domyślacie, to nie jest poprawna forma. Jak zatem powinno być? W czasie teraźniejszym cała końcówka ować w pierwszej osobie zastępowana jest końcówką ujeł. Ponieważ czasownik pracować jest bardzo często używany, polecam go zapamiętać jako wzór. Pracować, pracuje. I pamiętaj o tej zasadzie zawsze, kiedy widzisz czasowniki z tej grupy. Gotować, gotuję. Prasować, prasuję. To przypatrzmy się wszystkim formom. Jeśli weźmiemy tę końcówkę ować i zastąpimy końcówkami czasu teraźniejszego, otrzymamy następujące formy. Pracuję, pracujesz, pracuję. Pracujemy, pracujecie, pracują. A teraz dobra wiadomość. W czasie przeszłym i przyszłym czasowniki z końcówką ować są jak najbardziej regularne i odmieniają się dokładnie tak samo jak wszystkie pozostałe czasowniki. W rodzaju męskim mamy następujące formy dla pracować. Pracowałem, pracowałeś, pracował. Pracowaliśmy, pracowaliście, pracowali. Czyli pracować i czytać odmieniają się według tej samej zasady. Dla rodzaju żeńskiego jest bardzo podobnie. Powiemy pracowałam, pracowałaś, pracowała. Pracowałyśmy, pracowałyście, pracowały. I trzecia forma dla rodzaju nijakiego pracowało. Czas przyszły, tak jak wspominałam, jest również bardzo prosty. Do będę, będziesz dodajemy tylko bezokolicznik. Dlatego mamy formy będę pracować, będziesz pracować, będzie pracować, będziemy pracować, będziecie pracować, będą pracować. To wróćmy jeszcze raz do strony z przykładami tych czasowników. Proszę, dokładnie przypatrz się,
i posłuchaj. Pakować, gotować, parkować, planować, pracować, protestować, drukować, flirtować, strajkować, marnować, projektować. Czy niektóre czasowniki nie brzmią znajomo? A teraz spójrz jeszcze raz. Pakować, parkować, protestować i tak dalej. Te czasowniki powstały z angielskich form czasowników. W kolumnie kolorem niebieskim zapisałam angielskie czasowniki. Niektóre formy jak pack, strike zostały spolszczone, ale do wszystkich została dodana ta sama końcówka – ować. Dzięki temu powstały polskie czasowniki z połączenia angielskich i końcówki ować. Tych czasowników jest oczywiście więcej. A teraz ćwiczenie dla Ciebie. Na stronie z materiałami do nauki jest formularz do ćwiczenia czasowników, który możesz wykorzystać. Wybierz kilka czasowników z tej lekcji i spróbuj odmienić je we wszystkich czasach. Jak zawsze link do materiałów jest w opisie tej lekcji. A ja zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału. W ten sposób za 2 tygodnie dostaniesz powiadomienie o kolejnej lekcji. Do zobaczenia.